Drżenie rąk, a także mrowienie i drętwienie kończyn to dolegliwości, które nie są czymś normalnym i mają swoje przyczyny. Zobaczmy więc, co jest przyczyną tych problemów i co zrobić, żeby sobie z nimi poradzić. Zacznę najpierw od składników pokarmowych, które mogą mieć wpływ na wystąpienie drżenia rąk oraz mrowienia i drętwienia kończyn. Otóż za takie objawy odpowiedzialny może być niedobór witaminy B12, która odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Mówiąc bardziej szczegółowo, witamina B12 bierze udział w powstawaniu osłonki mielinowej, której zadaniem jest ochrona komórek nerwowych i usprawnienie przewodzenia impulsów nerwowych pomiędzy poszczególnymi komórkami. W efekcie, przy braku B12, może nastąpić uszkodzenie nerwów, co może manifestować się na wiele różnych sposobów. Poza drżeniem rąk, a także mrowieniem i drętwieniem kończyn mogą pojawić się inne objawy neurologiczne, takie jak niewyraźne widzenie, przewlekłe zmęczenie, trudności z koncentracją czy uczucie kłucia w opuszkach palców stóp. Literatura fachowa pokazuje, że w takim przypadku uzupełnienie witaminy B12 przynosi znaczącą poprawę. Najnowsza praca z 2023 roku pokazuje, że za zaburzenia ruchowe i neurologiczne winny może być też deficyt witaminy D. Naukowcy wykazali, że brak tej witaminy sprzyja drżeniu kończyn, a także drętwieniu palców, bólom kończyn, mimowolnemu zaciskaniu dłoni, trudnościom z utrzymywaniem równowagi, bólom i zawrotom głowy, zaburzeniom snu i koszmarom sennym. Jest to spowodowane tym, że witamina D jest zaangażowana w komunikację neuronalną związaną m.in. właśnie z zachowaniami lokomotorycznymi. Do tego warto mieć świadomość, że witamina D działa neuroprotekcyjnie, a jej niedobór zwiększa ryzyko chorób neurodegeneracyjnych i neuropsychologicznych. Jako ciekawostkę przy okazji wspomnę, że wyniki analizy 8 badań naukowych dowiodły, że niedobór witaminy D nawet 2,5-krotnie zwiększa zachorowalność na chorobę Parkinsona, w przypadku której drżenie rąk jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów. Z uwagi na to, że dla prawidłowej pracy układu nerwowego, w tym dla właściwego przewodzenia impulsów nerwowo-mięśniowych niezbędny jest też magnez, to również i jego niedobór może być przyczyną omawianych problemów. W jednej z publikacji naukowych jej autorzy wskazują, że hipomagnezemia, czyli stan zbyt niskiego wysycenia ciała magnezem, prowadzi do niepotrzebnego pobudzenia nerwów i mięśni, objawiającego się m.in. właśnie drżeniem mięśni, a także tężyczką, o której za chwilę powiem. Poza tymi objawami, które wymieniłem, deficyt magnezu może być odpowiedzialny również za pojawienie się mrowienia i drętwienia kończyn dolnych, skurcze łydek, a także tiki nerwowe, takie jak np. drganie powiek. Do tego brak magnezu upośledza pracę nie tylko mięśni szkieletowych, ale również mięśnia sercowego, co może objawiać się zaburzeniami rytmu serca. Z nieco podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku niedoboru potasu, który również uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego. Przy czym muszę podkreślić, że łagodny deficyt tego pierwiastka zwykle nie daje żadnych objawów. Jeśli zaś dojdzie do znacznego obniżenia poziomu potasu we krwi, np. na skutek niedostarczania zadowalających ilości tego pierwiastka wraz z pokarmem i jednocześnie w wyniku jego utraty np. na skutek stosowania niektórych leków lub współistnienia wybranych chorób, wówczas pojawiają się zwykle objawy w postaci skurczów mięśni, ogólnego osłabienia, kołatania serca i zaparć. Z kolei głęboki deficyt potasu może doprowadzić do mrowienia dłoni, stóp i twarzy, porażenia jelit, a także niebezpiecznych arytmii serca. Przed chwilą wspomniałem, że skurcze mięśni, w tym drżenie rąk, może być wynikiem tężyczki. W dużym uproszczeniu tężyczka to stan zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Czyli mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy w naszym ciele dochodzi do przyspieszonego przekazywania sygnałów pomiędzy nerwami a mięśniami. Jedną z głównych przyczyn tężyczki jest znaczne obniżenie stężenia wapnia w organizmie, stąd również i brak tego pierwiastka można uznać jako jedną z przyczyn pojawienia się drżenia rąk. Przy czym dodam, że niedoborowi wapnia bardzo często towarzyszy obniżone stężenie magnezu i potasu, o których już wspominałem. I jak chodzi o samą tężyczkę, to poza drżeniem rąk manifestuje się ona również niekontrolowanymi bolesnymi skurczami mięśni, w tym głównie łydek i stóp, a także mrowieniem i drętwieniem kończyn, przy czym najczęściej mamy do czynienia z mrowieniem w opuszkach palców rąk oraz wokół ust. Dodam, że tężyczka związana z niedoborem wapnia może być spowodowana nie tylko niewystarczającym spożyciem tego pierwiastka wraz z dietą, ale również innymi czynnikami, które odpowiadają za niskie wysycenie nim ciała. Mam tu na myśli m.in. przyjmowanie niektórych leków moczopędnych, ostre zapalenie trzustki oraz głęboki niedobór witaminy D. Poza tym tężyczka może pojawić się na skutek uszkodzenia przytarczyc.
Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. I jako ciekawostkę powiem, że jak chodzi o składniki pokarmowe, ale tym razem nie ich niedobór, a nadmiar, to przyczyną zaburzeń neurologicznych może być stosowanie zbyt dużych ilości witaminy B6. Witamina ta odpowiada za właściwą pracę układu nerwowego, w tym m.in. poprzez udział w powstawaniu neurotransmiterów. Niemniej warto wiedzieć, że w nadmiernych dawkach ma ona działanie neurotoksyczne i prowadzi do zapalenia nerwów obwodowych. Skutkiem tego jest pojawienie się zaburzeń czuciowych i ruchowych. Fachowcy wskazują, że toksyczność witaminy B6 najczęściej objawia się drętwieniem kończyn. Jednakże w przebiegu uszkodzenia nerwów spowodowanego nadmiarem B6 pacjenci mogą doświadczać też osłabienia i drżenia mięśni, przeczulicy, a także bólu w kości. W tym miejscu muszę jednak podkreślić, że nie jest możliwe przedawkowanie witaminy B6 wraz z dietą. Osobom zainteresowanym powiem, że wspomniane objawy mogą pojawić się na skutek suplementacji bardzo wysokimi dawkami tej witaminy. Mam tu na myśli ilości rzędu powyżej 100 mg na dobę, choć u niektórych osób toksyczne działanie może pojawić się przy nieco niższych dawkach rzędu 50 mg. Pozostając jeszcze na chwilę przy czynnikach żywieniowych powiem, że opublikowane prace naukowe pokazują, że regularne spożywanie kawy lub herbaty, czyli napojów będących źródłem kofeiny, może u pojedynczych osób powodować lub nasilać lekkie drżenie rąk, co może utrudniać wykonywanie czynności wymagających dużej precyzji. Odstawienie zaś wspomnianych produktów może być pomocne w zmniejszeniu drżenia mięśni. Tu chciałbym jednak podkreślić, że wspomniany efekt nie ma żadnego związku z tym, że kawa, a konkretnie obecna w niej kofeina, wypłukuje magnez z organizmu. Jest to jeden z powszechnych mitów, który obaliłem w jednym ze swoich filmów poświęconemu kawie. Jednocześnie zaznaczam, że drżenie mięśni spowodowane kofeiną jest dość rzadkim zjawiskiem. Pozostawiając już czynniki żywieniowe, chciałbym teraz przejść do krótkiego omówienia jeszcze innych przyczyn, które mogą być odpowiedzialne za pojawienie się objawów, które są tematem dzisiejszego odcinka. Otóż jedną z nich jest tak zwana hipoglikemia, czyli niedocukrzenie. Mam tu na myśli znaczne obniżenie stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg na decylitr. Należy bowiem wiedzieć, że istotny spadek poziomu cukru daje szereg objawów neurologicznych. Jednym z nich jest właśnie drżenie rąk. Jednak poza nim mogą pojawić się też oznaki, tak jak mrowienie wokół ust, zaburzenia koncentracji, ogólne rozkojarzenie, rozdrażnienie, uczucie niepokoju, wzmożona potliwość, przyspieszenie akcji serca, bóle i zawroty głowy, zwiększona senność, zaburzenia widzenia i niewyraźna mowa. Z hipoglikemią do czynienia mogą mieć m.in. osoby z cukrzycą typu 1, które na przykład zastosują zbyt dużą dawkę insuliny lub zrobią sobie zbyt dużą przerwę pomiędzy wstrzyknięciem insuliny a posiłkiem. Dodatkowo ryzyko hipoglikemii wzrasta u nich na skutek intensywnego wysiłku fizycznego i spożycia alkoholu. Co ciekawe, z hipoglikemią możemy mieć też do czynienia po spożyciu posiłku, czyli po dostarczeniu cukru. Wówczas zjawisko to fachowo określamy mianem hipoglikemii poposiłkowej. Wynika ono na przykład z tego, że u niektórych osób dochodzi do opóźnionego i zarazem zwiększonego uwalniania insuliny, która nadmiernie obniża poziom glukozy we krwi. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład u osób po resekcji żołądka lub jelita cienkiego. Zwykle występuje ona od pół do 1,5 godziny po spożyciu posiłku. Hipoglikemia może pojawić się też we wczesnej fazie cukrzycy typu 2, w przebiegu której dochodzi do zaburzonego wydzielania insuliny w odpowiedzi na posiłek zawierający węglowodany. Również i w tej sytuacji następuje nadmierne uwalnianie insuliny, która za bardzo obniża stężenie cukru we krwi. Takie zjawisko ma miejsce najczęściej po 3 do 5 godzin od spożycia posiłku. Przy okazji dodam też, że hipoglikemia reaktywna, czyli obniżenie stężenia glukozy we krwi na kilka godzin po spożyciu posiłku, może pojawić się też u osób zdrowych. Jednak nie do końca znana jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Niektórzy eksperci wskazują, że pojawieniu się hipoglikemii reaktywnej sprzyja przewlekły stres, nadmierna emocjonalność, nieregularne spożywanie posiłków, w tym szczególnie posiłków bogatych w cukier, jak również stosowanie diet niskoenergetycznych. Gdy mowa o niedocukrzeniu, to od razu chciałbym też wspomnieć, że omawiane objawy neurologiczne mogą pojawić się również w przebiegu zbyt wysokiego stężenia glukozy we krwi, a konkretnie w wyniku nieuregulowanej, nieleczonej cukrzycy typu 2.
Mam tu na myśli tak zwaną neuropatię cukrzycową, czyli przewlekłe powikłanie cukrzycy polegające na uszkodzeniu układu nerwowego towarzyszącego właśnie cukrzycy. A mianowicie u osób, które od kilku lat zmagają się z cukrzycą i nie podejmują się żadnych form leczenia lub robią to nieskutecznie, mogą pojawić się objawy takie jak drżenie i bolesne skurcze mięśni, mrowienie i drętwienie rąk oraz stóp, cierpnięcie, osłabienie mięśni, a także zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego, czyli mam tu na myśli utratę czucia dotyku, temperatury i bólu. W przypadku zaś zaawansowanej polineuropatii cukrzycowej może pojawić się też piekący i przeszywający ból stóp, a rzadziej dłoni, który jest na tyle intensywny, że pacjenci podczas snu mają tendencję do odkrywania się, ponieważ mają wrażenie, że pościel ich uraża. W tym miejscu krótko chciałbym jeszcze wspomnieć, że polineuropatia może być spowodowana nie tylko nieleczoną cukrzycą, ale również wieloletnim nadużywaniem alkoholu. Wówczas mamy do czynienia z polineuropatią alkoholową. Wynika to m.in. z tego, że regularne spożywanie alkoholu przez wiele lat i w dużych ilościach prowadzi do znacznego obniżenia poziomu witamin z grupy B w naszym ciele, które są odpowiedzialne za prawidłowe działanie układu nerwowego. W efekcie dochodzi do uszkodzenia nerwów obwodowych i zaburzonego przewodzenia impulsów nerwowych. Stąd również i przewlekłe zatrucie alkoholem może skutkować pojawieniem się np. mrowienia i drętwienia w okolicach stóp i dłoni. Jak chodzi o inne jednostki chorobowe, to warto wspomnieć też o problemach z tarczycą. Przede wszystkim mam tu na myśli nadczynność tarczycy. Należy bowiem wiedzieć, że w jej przebiegu dochodzi do wzrostu stężenia hormonów tarczycy, które nadmiernie pobudzają nasze ciało. W efekcie pojawia się szereg objawów ze strony układu nerwowego, wśród których mogę wymienić właśnie drżenie rąk. Poza tą dolegliwością pacjenci z nadczynnością tarczycy zgłaszają też uczucie niepokoju, nadpobudliwość, bezsenność, zwiększoną drażliwość i obniżony nastrój. Przy czym oczywiście wspomnianej chorobie towarzyszy jeszcze wiele innych objawów, o których wspominałem w filmie poświęconemu oznakom niedoczynności i nadczynności tarczycy. Pozostając w temacie tarczycy od razu też powiem, że zaburzenia neurologiczne mogą pojawić się również w przebiegu niedoboru hormonów tarczycy, czyli w niedoczynności tego gruczołu. Nie wnikając w szczegóły, na skutek niedoczynności tarczycy może rozwinąć się neuropatia obwodowa, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, które jest spowodowane powstawaniem obrzęków, które je uciskają. W konsekwencji niektóre osoby z tą chorobą zgłaszają uczucie mrowienia i drętwienia rąk oraz stóp. Myślę, że dla wielu osób jest to oczywiste, o czym zresztą już częściowo dziś wspominałem, że drżenie rąk jest również objawem choroby Parkinsona. Przy czym warto wiedzieć, że w przebiegu tej choroby mamy do czynienia z tak zwanym drżeniem spoczynkowym, czyli drżenie rąk lub nóg pojawia się w stanie spoczynku, gdy dana osoba nie wykonuje żadnej aktywności. I bardzo często jest tak, że drżenie to ustępuje w momencie rozpoczęcia wykonywania różnych czynności. Tak się dzieje przynajmniej na początkowym etapie choroby. W zaawansowanej fazie choroby Parkinsona drżenie mięśni może pojawić się również podczas ruchu. Jak chodzi zaś o samo mrowienie i drętwienie kończyn, to przyczyną tego typu dolegliwości może być szereg jeszcze innych problemów zdrowotnych. Dla przykładu przyczyną mrowienia i drętwienia kończyn dolnych mogą być zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Ponadto ze wspomnianym objawem możemy mieć też do czynienia na skutek niedokrwienia kończyn dolnych spowodowanego np. zmianami miażdżycowymi. W takim przypadku mrowieniu i drętwieniu niejednokrotnie towarzyszy ból kończyny, w tym głównie w okolicach łydki, który pojawia się przy nawet niewielkiej aktywności fizycznej. Z kolei mrowienie i drętwienie rąk, a konkretnie palców rąk, może być spowodowane zespołem cieśni nadgarstka, czyli chorobą spowodowaną uciskiem nerwu przebiegającego w kanale nadgarstka. W mojej ocenie warto wiedzieć też o tym, że przyczyną drżenia mięśni, w tym głównie drżenia palców, rąk i okolicy ust, może być również długotrwałe przyjmowanie niektórych leków. Przede wszystkim mam tu na myśli stosowanie leków takich jak leki depresyjne, w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki stabilizujące nastrój, w tym węglan-litu, leki przeciwpadaczkowe takie jak kwas walproinowy, a także leki nasercowe takie jak amiodaron. Jako ciekawostkę krótko wspomnę też o tym, że drżeniu rąk sprzyja również regularne wieloletnie palenie tytoniu, co potwierdzają przeprowadzone badania naukowe. Naukowcy sugerują, że dzieje się tak, ponieważ nikotyna obecna w dymie papierosowym nasila uwalnianie katecholamin w naszym ciele, takich jak adrenalina, które aktywują pewne receptory w komórkach mięśniowych. Do tego w papierosach znajdują się dziesiątki różnych toksyn, które mogą uszkadzać nasz układ nerwowy.
Od siebie jeszcze dodam, że wspomniany efekt był bardziej widoczny w przypadku kobiet niż mężczyzn. Liczę na to, że w przypadku osób, które zmagają się z drżeniem, mrowieniem i drętwieniem kończyn, materiał ten pomoże nakierować na rozwiązanie problemu. Jeśli zaś interesują Państwa programy, w których opowiadam o różnych oznakach wskazujących na konkretne problemy zdrowotne, to korzystając ze sposobności chciałbym zachęcić do obejrzenia jeszcze filmu, w którym opowiadam o objawach chorób, które pojawiają się na dłoniach, skórze i paznokciach. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.